Witam jeszcze raz, witam dzisiaj pierwszy dzień lwa i przede wszystkim ja zadzwonię dopiero gdzieś około piątku, bo nie wyrobię się po prostu. Mam za dużo jakichś dziwnych spraw. Dzisiaj też zmarnowany dzień zupełnie jakiś taki przespany, nie wiadomo o co chodzi. I teraz tak, witamy Reginę i Joko. Słuchajcie, no jest ten lew, wchodzi ten lew, trzeba poczekać do tego do nowiu i od tego nowiu zaczniemy myśleć wreszcie, bo to, co się dzieje w tej chwili, no to jest po prostu. Ja zresztą w filmie mówiłem o tym, w filmie, który zrobiłem na temat lwa, bo nie ma sensu wkraczać do lwa bez jakiegoś przygotowania. Dlatego, że może się tak stać, że po prostu wszystko pójdzie z dymem. I przyglądam się temu wszystkiemu, co się dzieje, a w dodatku ten moment, który jest wyjątkowo ważny dla nas wszystkich, dlatego że to, co pokazywałem, że ten horoskop wyjątkowo, ten nów jest bardzo istotny dla nas wszystkich, dlatego że większość nas jesteśmy lwami. Wszyscy jak jeden. Polacy mają coś z lwa, dlatego jesteśmy tak dumnym narodem. Oprócz tego mamy jakąś taką butę narodową i w tej chwili właśnie to widać. Widać to na granicy, widać to w życiu, widać to we wszystkich aspektach właściwie społecznych. I trzeba brać pod uwagę jeszcze najważniejszą rzecz, która jest, że my w tej chwili nie to, że stajemy na pograniczu, czy ktoś nas przyciśnie, czy coś. Nie, tylko lepiej po prostu zawsze lepiej zastanowić się, co robić, niż robić to beznadziejnie. Mamy w swojej historii właściwie wszystkie powstania przegrane i wygrane automatycznie. Mamy przegrane ileś lat rozbiorów i to naprawdę niebagatelna cyfra, a jesteśmy przed tą cyfrą codziennie właściwie, bo co tu ukrywać, ale każdy centymetr Polski jest wyprzedawany albo sprzedawany i najchętniej by był oddany w ogóle. I mamy to w momencie, kiedy pan Kaczyński mówi do pana Tuska w Sejmie, no więc już to nie jest żart. I jeżeli teraz te osoby do siebie w ten sposób rozmawiają, a są jakby nie było z jednej opcji i są w jednej opcji, bo to trzeba przyznać, że to jest tylko różnica w barwach, ale nie w jakimś takim działaniu. I teraz to, co się dzieje, teraz opowieści jakiejś dziwnej treści, że ja nie przyjdę albo przyjdę. Nie musisz przyjść, a po co w ogóle o tym mówisz? Nie przychodzę i mam gdzieś. Mogę powiedzieć, że mam anginę i się świetnie będę czuć. Joko witam i Jagodę witam. Także tutaj nie potrzeba się o to w ogóle martwić ani męczyć tym, ale jest jedna rzecz, że to jest lew. Pamiętajcie o tym, że wszystkie lwy, właśnie lwy można by podzielić na kilka. No to jest z grzywą i bez grzywy. Te z grzywą no, są takie bardziej dostojne. Te bez grzywy no, są bardziej ważne, bo im wypadła grzywa. No i teraz tutaj trzeba by poszukać jeszcze innych atrybutów u lwów. Zupełnie inna jest kobieta lew, inny jest mężczyzna lew. To są dwie różne jakby postacie, mimo że spójne. Ale mężczyzna lew jest, krótko mówiąc, lekkim leniem. To są osoby, które raczej nie lubią pracować, raczej lubią zarządzać. I jeżeli macie małego lwa w domu, to za wszelką cenę trzeba go uczyć zarządzania.
bo się zmarnuje, po prostu się zmarnuje. Ja znam mnóstwo lwów, które po prostu poszły pod topór. Są nikim kompletnie. W moim wieku są właściwie chodzące widmo. Dlaczego? Żyje przeszłością, żyje historią i tym, co mu się nie udało. Nic nie zdobył. Teraz zwróćcie uwagę na sam kosmogram. Kosmogram naszego lwa akurat jest na godzinę, to jest dzisiaj, w tej chwili, na godzinę dosyć tutaj 21:07 minut, ale to nie jest istotne, tylko trzeba brać pod uwagę, że kiedy się rozpoczął ten znak, był ascendent tutaj w Skorpionie. I właściwie powinniśmy rozmawiać, to jest zegar astrologiczny, więc tutaj powinniśmy od tego Skorpiona rozpocząć. Mniej więcej tak tutaj się rozpoczął. Zresztą zaraz Wam pokażę. Ten kosmogram, bo pokazywałem na filmie, jak on wygląda. O, właśnie w ten sposób. I teraz zwróćcie, że tutaj jest Skorpion. Przepraszam, tutaj z tej strony jest Skorpion. I ten Skorpion świadczy o tym, że jest nieciekawie. Trzeba brać pod uwagę, że każdego roku troszeczkę gdzie indziej jest ascendent ze względu na precesję i na to wszystko, na te działania. Także nie można tutaj zrobić wytycznej, ale jeżeli jest w Skorpionie, to jest pogranicze życia i śmierci i stoimy wszyscy nad taką świadomym działaniem wyboru. Skorpion ma wybory. Zresztą tutaj niektórzy chcą zaliczać się do Feniksów. Do Feniksów nie można siebie zaliczyć, to musi społeczeństwo zaliczyć. Czy możemy ktoś obcy, bo Feniks, no to ile jest Marii Curie Skłodowskich, ile jest mężczyzn, którzy mogą się równać z Paderewskim. Więc to jest jedna rzecz, to jest też ta sytuacja, ale naród, jako naród, wiadomo o tym, że musi przejąć tą przewodnią rolę w świecie. I teraz, czy jesteśmy przygotowani na to? Jako naród na 100%, ale jako władza absolutnie nie. No i teraz rozpoczyna się właśnie to działanie. Teraz ten lew, który jest teraz, to słońca, my mamy ascendent w lwie. Nie zrobiłem tego, ale mogę to zrobić oczywiście. Co zaraz zrobimy. Nie wiem, czy słyszycie taki mały hałas, a ja włączyłem tutaj wiatraczek, żeby mnie troszeczkę chłodziło, bo to jest piekielnie gorące, nie do wytrzymania. Już jesteśmy bardzo blisko, właściwie już jesteśmy, tylko jeszcze nie pokazuję. No i mamy. I zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda dosyć dziwnie, ale popatrzcie sobie, mamy Merkurego na osi i ascendent wypada w raku, czyli w społeczeństwie. I teraz tutaj trzeba brać pod uwagę, że pomiędzy bykiem a lwem jest kwadratura.
Zobaczcie, w ten sposób tutaj jest ta kwadratura i ta kwadratura zmusza do burzy mózgów. Czyli zmusza do tego, co jest najważniejsze, do jakichś działań. I teraz, jeżeli to pokrywa się z Polską i pokrywa się także z tym, co mówi ten czas pomiędzy wejściem Słońca do znaku Lwa, a nowiem, ten czas, który jest w gruncie rzeczy sprawdzeniem siebie wobec siebie, co chcę uzyskać. I zlikwidowanie całego środowiska, które jest negatywne wokół mnie i wprowadzenie w siebie w nowy stan, czyli władcę w momencie dojścia nowiu i wkroczenie w nowy czas. To jest bardzo ważna rzecz. W gruncie rzeczy przede wszystkim dla naszej ambicji, dla naszego ego. Bo łatwo się mówi, ale tak, a wiesz, tego nie lubię w pracy, tamtego nie lubię w pracy, ten to mnie denerwuje, tamten znajomy mnie irytuje, ten wysysa ze mnie krew, ten wysysa to. Po co ja mam mówić o tym? Czy ja nie mogę się tego pozbyć? I teraz, jeżeli podejmę to postępowanie, odejdzie to, ponieważ góra z górą transformując słońce, światło, to co bardzo często tutaj mówi się o świetle w naszej religii, że światło to jest to najwyższe i to światło się skupia i my korespondujemy z tym światłem i to światło reaguje na nasze działania. Co się może stać? Wyroki boskie są niezbadane, ale prośby istnieją i się realizują. Tylko trzeba nauczyć się być jakby świadomym tego, co chcę uzyskać. I wtedy, jeżeli otrzymam to, to muszę nad sobą popracować jeszcze bardziej, bo się udało. Ale to będziemy rozmawiać dopiero w momencie, kiedy będzie nów. A w tej chwili musimy rozmawiać o tym, co zrobić, żeby pozbawić się tych wszystkich negatywności wobec siebie. Zewnętrza. Oczywiście, że też jest sprawa, że my mamy pewne cechy negatywne. Nie zawsze wiemy, na czym one polegają, ale my możemy wykluczyć całe środowisko, w którym jesteśmy, to negatywne, i stworzyć to środowisko takie, jakie chcemy. I to jest, tutaj jest właśnie cały widz, na którym jesteśmy w tej chwili oparci. Mamy niewiele czasu do nowiu, ale jednak w przyszłym roku jest więcej, w następnym roku może być jeszcze mniej, a może być w ogóle tak, w zeszłym roku w ogóle nie było. Także tutaj ten lew, w zależności w jaki sposób on reaguje, taki jest. W tej chwili mamy te kilka dni do rozpatrzenia i przez medytację, przez kontemplację, przez modlitwę, zresztą przez także swoją jakby wewnętrzną negację, możemy to w sobie wykreować. Więc nie wiem, czy przeszkadza komuś troszeczkę pomedytować. Jeżeli jest możliwość kontemplacji, no to tym bardziej. A jeżeli umie się modlić, no to już chwała Panu. I w tym wypadku sobie budujemy zupełnie nowy, taki świat, jaki chcemy wykreować. Bo teraz, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem na filmie, że lew ma swoje stado, ale on z tym stadem nic nie ma wspólnego. On tylko je ma, chodzi z boku i przygląda się, jest dumny, że oni są. Ale może zginąć i on musi pamiętać o tym, że ten nowy lew
zniszczy całe męskie potomstwo tego lwa, ponieważ on będzie teraz tworzył nową rodzinę, nowe swoje środowisko. I tutaj trzeba bardzo patrzeć na ten moment, który, żeby nas nie wykluczono, żeby nas nie zniszczono. Ten nasz dorobek, który robimy. Oczywiście jest to troszeczkę przenośnia, że tak się może stać, ale jednak tak się staje bardzo często. Najbardziej w sferach naukowych, kiedy ktoś komuś po prostu zabierze pracę naukową i się podpisze pod nią, co jest zupełnie tak zwane plagiaty. Dlaczego? I teraz przyjrzyjcie się na to w sferze normalnej politycznej i popatrzcie sobie na te osoby, które negują pana Nawrockiego i ich wykształcenie. I będziecie wtedy automatycznie wiedzieć, na czym to polega, bo to nie potrzeba więcej tam grzebać się gdzieś, patrzeć, myśleć, a jak to, o czym on mówi, to proste. Im bardziej A, tym bardziej przeciw. No i proste. A dlaczego? No bo co? Bo miał duże plecy? Albo narozrabiał? I teraz macie tutaj wtedy czelność spojrzenia prosto swoim wrogom. Bo wtedy możecie stać wyprostowani i powiedzieć: nie podobasz mi się. Robisz to. I tu jest właśnie moment tego czasu lwa, który pokazuje nam, jak będzie dalej, będziemy sobie opowiadać dopiero wtedy, kiedy to się stanie. Nie wszystko na raz, bo wszystko na raz. Jakie są lwy? No przede wszystkim kobiety. Taką cechą bardzo charakterystyczną kobiet spod znaku lwa, że chcą mieć tylko jednego pana, czyli tylko jedno dziecko. Rzadko kiedy jest dwoje. Jeżeli jest dwoje, to jest dosyć duża różnica wiekowa. Przypuśćmy, lwice są lekko leniwe i dlatego też nie chcą mieć, jak to się mówi, rodziny 6 albo 12-osobowej, co dzisiaj skrzętnie wykorzystują wszystkie nasze młode kobiety, bo nie chcą w ogóle mieć dzieci, więc chcą być samotnymi lwicami. Chciałem powiedzieć wilkami, ale właściwie co za różnica. Jedno zwierzę stadne i drugie stadne i tutaj też trzeba brać to pod uwagę. I teraz, jeżeli patrzymy na to lwice, to oczywiście, że tak. Lwice ciężko pracują, wbrew pozorom, dlatego, że utrzymują całą rodzinę. To trzeba przyznać. I lwica, kobiety spod tego znaku trzymają ten reżim domowy. One są wyznacznikiem tego domu. Dlaczego? Dlatego, że wymyśliły sobie ten dom i realizują swoje plany, nie zawsze mając rację. Nie zawsze mając rację, ponieważ czasami jednak tych partnerów sobie dobrały w jakiś sposób. Bardzo często też ze względu na to, że po drugiej stronie jest wodnik, więc jest to bardzo trudny układ, bo rzadko się spotyka lwa i wodnika, co by było w gruncie rzeczy najlepszym układem. Dlaczego? Dlatego, że to jest ten archetyp waga baran. Więc tutaj by było identycznie. Ale jednak lew i wodnik pasuje do siebie jak wół do karety. Mniej więcej na takiej zasadzie, chociaż trudno powiedzieć, czy na przykład w tych krajach azjatyckich nie wykorzystywano właśnie woły do ciągnięcia karet królewskich, bo były raz, że ciężkie, a w dodatku nie jest to przecież wykluczone. Może tak być. I cechy kobiety spod znaku lwa są władcze. To trzeba przyznać, że to są władczynie urodzone. I mają coś w sobie bardzo ważnego. One pilnują swojego interesu.
swojego działania, swojego otoczenia. Jeżeli mają rodziny, kiedy pilnują rodziny oczywiście. I najbardziej strzegą, no co tu ukrywać, ale tego swojego potomka, tego pierwszego, tak, tego lewka, to lwiątko kochane. I teraz, jeżeli wchodzi ten drugi lew, dlatego też wolą wychować tego lewka już tak na troszeczkę starsze i dopiero wtedy podjąć następne macierzyństwo. Też czasami się zdarza, że lwice od razu mają 2 czy 3 dzieci, no bo tak się, akurat też mam taką koleżankę, która pierwszy raz zaszła w ciążę, mając od razu 2, a potem nie wiadomo skąd się wzięło 3. I wyglądało to tak, że 2 lwiątka, które były zawsze identycznie ubrane, i to jedno lwiątko, które było zupełnie inne. Zupełnie inne, to najmłodsze było zupełnie inne niż ci dwaj, bo to byli akurat 2 chłopcy, byli spokojnymi chłopcami. Ale ta mała dziewczynka, to 2 chłopaków jeszcze było za mało. Nie mam kontaktu w tej chwili z nimi, bo bym bardzo chciał wiedzieć, jak z perspektywy, a ponieważ pamiętam ją jako koleżankę, która była koleżanką i wiem, że była lwicą, no, jakby nie było, no, troszeczkę na znakach, mimo to, że wtedy nie zajmowałem się astrologią, to rozmawialiśmy o swoich znakach. No. Nie wiem, kim jest jej mąż, zupełnie nie wiem. A dzieci urodziły się, wiem, że ta ostatnia, ta dziewczynka chyba była wagą, jeżeli się nie mylę. Tak mi się wydaje. I słuchajcie, naprawdę to stado, to statko, ona opanowywała. Ale tyle, ile ona poświęcała pracy tym dzieciom i jak ona wychowywała, zresztą to, co się orientuje, są świetnie wychowane te dzieci. I oprócz tego jeszcze znam jeszcze jedną rodzinę, gdzie on jest lwem i on został zupełnie opanowany, jakby podporządkowany. I teraz bardzo trudno jest znaleźć dla lwa partnerkę i bardzo trudno jest dla lwicy znaleźć partnera. Dlaczego? Dlatego, że lwica wymaga, żeby on był męski, żeby był taki. W dzisiejszych czasach tych mężczyzn takich prawidłowych jest szalenie mało, ale kobiety w tej chwili, no to jest świat w ogóle kobiet w tej chwili. Ta epoka zmieniła się przez te, no trzeba przyznać, że od II wojny światowej, a właściwie bo pierwsza wojna wymordowała prawie połowę mężczyzn, druga wojna wymordowała większość mężczyzn. I zostali tylko kobiety, które miały tego mężczyznę, zrobiły z niego małego, dziwnego człowieka. No i dzisiaj mamy właśnie takie skutki tej nieumiejętności podejmowania tej męskości. Oczywiście, że są mężczyźni, zawsze będą ci mężczyźni, ale ci mężczyźni są zajęci przez inne znaki. I to trzeba przyznać, że kobieta lew przez swoją dumę i tą swoją taką szlachetność też czasami popełnia błędy. I to takie kardynalne błędy i potem się z nimi mocuje, bo jest najłatwiej pozbawić się tego małżeństwa, czy wziąć rozwód, co jest dla mnie w założeniu, w takiej perspektywie jako astrolog, jest to haniebne, ze względu na to, że astrologia po to istnieje, żeby dobrać się tak, żeby to małżeństwo trwało do końca razem. A po co? Po to, żeby to małżeństwo spełniało warunki. Właśnie przede wszystkim było dla
następnego pokolenia w pewnym sensie wzorem, mimo że czasami są te ryki lwie, ponieważ mama się zdenerwowała, bo tatuś wykombinował coś. No więc wtedy zaczęła ryczeć lwica i lwica pokazała swoje pazury i wrzaski. Jakby nie było, nie wiem, czy lwice potrafią tak ryczeć jak lwy, ale podejrzewam, że w tym momencie to jest tylko człowiek, a człowiek może zagrać każdą rolę zwierzęcia, ponieważ jakiś tam zwierząt, ze względu na to, że właśnie on ma to we władaniu. No i musi się jakoś porozumieć albo komuś dokładnie wytłumaczyć swoje działania. Tutaj, jeżeli rola jest przypisana astrologicznie, no to już żaden problem pokazać swoje umiejętności. No więc taka kobieta faktycznie z jednej strony ma lekko, no powiedzmy, że jest na tym przegranym ze względu na właśnie urodzenie się jako lew i jako w ogóle kobieta ma zawsze przegrane, jeżeli chodzi w tym momencie, jeżeli partner nie spełnia tych warunków, tak, albo jeszcze gorzej, jeżeli opuści albo zginie. No to już jest w ogóle dla kobiety lwa i jest to wyzwanie. To wyzwanie robi doskonale, bo wie, co robi. I tutaj tak, tutaj ten patriotyzm jest i ta umiejętność takiego swojego działania. No ale o tym lepiej nie mówmy, bo stoimy jakby przededniu takiej decyzji i te decyzje mogą być bardzo nieprzyjemne, jeżeli to wszystko się nie naprawi. I tutaj by trzeba spojrzeć na poprzednie znaki, czyli te raki. I te raki chyba nie będą chciały pójść do przodu, do następnej klasy i wejść do znaku lwa i ryczeć na siebie. No więc miejmy nadzieję, że nie będzie żadnego konfliktu, a w dodatku tutaj trzeba przyznać, że my jesteśmy meteorologicznie najbardziej poszkodowanym narodem podczas II wojny światowej i my możemy te raki wszystkie uspokoić, ze względu na to, że mamy świetne układy z państwem środka, czy rakiem, teraz z państwem, ze Stanami Zjednoczonymi również. Zbagatelizowaliśmy sobie z krajem, którym prowadzi pan Putin, ale trzeba brać pod uwagę, że Rosja panicznie się nas boi. I z tego trzeba skorzystać. Potrafiąc zaprzyjaźnić się. Przyjaciel czasami potrafi być rygorystyczny. I my powinniśmy być takimi przyjaciółmi. A pamiętajmy o tym, że my zdobyliśmy Moskwę, nie tylko Moskwę, ale wszystkie imprezy, które Rosjanie chcieli wywołać w Polsce czy Polakom, kończyły się kiepsko. Dla nich. I gdyby nie Polacy, to Rosjanie by dzisiaj nic nie znaczyli i to trzeba się tego nauczyć, czego nie umiemy. A jednak literatura taka jest i możemy o tym wiedzieć, chociażby to, co ciągle opowiadam o panu, który był szefem tego miasteczka kosmicznego, mówię o panu Ciołkowskim i nie tylko Ciołkowskim. Nie tylko. Bo Ciołkowski jest to taki przykład, który akurat jest mnie bardzo dobrze znany i każdemu, kto akurat wie. A jeszcze takich przykładów jest tysiące, chociażby Dzierżyński, który jest Polakiem z krwi i kości. To jest naprawdę bardzo polska rodzina. I to nie jest ta z Kresów, tylko tutaj spod Warszawy. I ci potomkowie są tutaj. I to są bardzo porządni ludzie.
siostra Dzierżyńskiego nie tak dawno zmarła. Nie pamiętam, czy w 60 którym, czy w 70 którymś roku zmarła siostra Dzierżyńskiego, no więc trzeba to też brać pod uwagę. Tylko nie wiem, czy siostra, czy... O właśnie, czy to była siostra? Chyba tak, siostra. Na pewno nie kuzynka, tylko siostra, albo... Tak. Nie będziemy tutaj prowadzić jakichś tam różnic. I teraz jakie są z kolei, no troszeczkę by trzeba było przekręcić się na lwy mężczyzn. Lubią się chwalić. To jest fakt. Jeżeli teraz przyciśniemy takiego lwa bardzo dokładnie, to nie, właściwie powinienem mówić o dziecku lwie, dlatego że będzie łatwiej wam zrozumieć, do czego dojdzie mężczyzna. Jeżeli mamy dziecko lwa, obojętnie czy dziewczynkę, czy chłopca, powinniśmy kupić taki podejścik, takie 3 schodki. Wiecie, pierwsze, drugie i trzecie. I najlepiej, żeby tak postawić je tak. Tutaj jest to trzecie, drugie i pierwsze. I bardzo często trzeba kazać wejść temu dziecku na ten stołek, na to pierwsze miejsce i pochwalić. Cacy, jaki ty jesteś odważny, jaki piękny, buziaczki. I dać jakiś cukierek, to w zależności od wieku, czy tam order wdzięczności za to, że dobrze zjadł, że był grzeczny przy ciociach, że wiele rzeczy. Najbardziej nawet za złe stopnie. Dlaczego? Dlatego, że się daje za złe stopnie. Kochanie, dostałeś dzisiaj 2, ale daję ci cukierka, czy daję ci tam to ciasteczko, czy daję ci tą zabawkę, czy daję ci to coś, po to, żebyś następnym razem przyniósł 4 lub 5. I dlaczego? Działa to w 2 strony. Zaczyna ambicjonalnie, bo lwy są wyjątkowo ambicjonalne, obojętnie czy chłopiec, czy dziewczynka, te małe. I zaczyna wchodzić taki, powiedzmy, że lekki stres, rywalizacji samemu z sobą. To, co żeśmy rozmawiali na samym początku, ta rywalizacja z własnym ja. To, co mamy teraz do tego nowiu zrobić. My wszyscy. A one mają to rywalizację w swojej psychice. Ja muszę być coraz lepszy. Ja muszę, bo muszę stanąć na tym pierwszym poziomie. Nawet kiedy źle. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze gorzej go zniszczyłem, tego lwa. Temu lwu wypadły włosy. Bo zaczął, że on musi to wykonać. On musi być tym lepszym. I w tym momencie zyskujemy pewien system, że go cały czas chwalimy. Kiedy ganimy lwa? Nigdy. Chyba za dobre czyny. Ja akurat miałem tutaj 3 dzieci na wychowaniu, tam kiedyś akurat córka, dziecko sąsiadów i drugich sąsiadów. 3 dziewczynki. No i były nagrody. Jeszcze 1 porcja. Na przykład chociażby budyniu czy kisielu. Kto chce wygrać? No ja. To w nagrodę dostaniesz większą, jeszcze porcję kisielu, czy tam galaretki. Lubiły te galaretki. Te galaretki nie były to byle jakie galaretki, bo były galaretki z owocami. Na przykład kupowała, no wtedy truskawki, czy tam jakieś jabłuszka się kroiło tam i dokładało do tej galaretki, czy mnóstwo rzeczy, tam winogrona. To były pełnowartościowe galaretki, nie dam jakieś paskudztwa. To zaznaczam. I w nagrodę one dostawały już tą galaretkę dużą, ale jak dostawały jeszcze większą, to nie mogło odmówić i jadły tą galaretkę. Dlaczego? Bo to były niejadki, a jak były w 3, to był taki rejwach, taki hałas.
a trzeba było je obciążyć jakoś. No więc jak one się najadły tak do pełna prawie, bo każda dostała, oczywiście, że każda dostała tą nagrodę, tylko ta pierwsza dostała, która chciała nagrodę, oczywiście, że łyżkę więcej. To nie chodzi o to, ale wtedy jak one się najadły, nabąblowały, jak się były bardziej spokojne, bo musiały trawić i na ogół, jak się to kończyło, szły spać. A ja miałem spokój. I w porządku, doskonale. Więc to są metody na lwa, powiedzmy, że takie lwiaste. Potem następną z metod na lwa to jest to chwalenie, właśnie też przede wszystkim i przyglądanie się lwu, do czego się nadaje. I zawsze pokazywanie, że jest nie lepszy, tylko pokazywać mu, że dobrze rządzi. Nauczyć dziecko rządzić. Chociażby swoimi finansami, chociażby porządkiem na stole. Ja akurat nie jestem lwem i mam tutaj, ale ja tak lubię, no bo tak większość spod mojego osób, spod mojego mieszanki znaków tak lubi, zresztą no co tu ukrywać, dusza artysty, to ja muszę mieć wszystko. W tej chwili dochodzi jeszcze system, który jest najbardziej niebezpieczny, zapominania ze względu na wiek. I dzisiejszy film, zamiast zabrać takie opakowanie z sobą, to zapomniałem, zabrałem tylko jeden z tych tutaj, co pokazuje filtrów, który jest zupełnie nie do rzeczy przy słońcu, bo to jest przy latarniach filtr. A chciałem wczoraj wieczorem wyjść do parku i zrobić film, ale nie wyszło. Na zakończenie raka, a wejście do lwa, ale nie wyszło, nic się nie stało. I teraz, jeżeli przyglądamy się teraz przejdziemy do chłopca, chłopiec już jest w miarę taki dorosły, 16-17-letni, który wybiera już sobie kierunki, bo jest po maturze i wybiera, też lepiej, mimo to, że ma swoje jakieś zachcianki, pójścia na przykład w założeniu na architekturę, czy pójścia do szkoły ślusarskiej, czy założenia jakiegoś warsztatu, czy czegokolwiek, w porządku. Tylko teraz mu trzeba dać tą szansę i pomóc mu, ale nie wtrącać się. Pozwolić mu rządzić. Czasami zbankrutuje i warto, żeby zbankrutował. Dlaczego? Dlatego, że przyglądając się firmom współczesnej historii, nigdy pierwszy raz nie wychodzi. Też rzadkość. Chyba że się obejmuje po ojcu, czy po dziadku, czy w ogóle po rodzinie firmę, to wtedy jeszcze jest inaczej, bo od maleńkości uczymy to dziecko rządzić tą firmą. Znam takie firmy, kilkanaście firm znam, zresztą jeden z moich, no to nie jest mój kolega akurat, to jest mojego ojca przyjaciel, który otworzył ogromną firmę, no był tym lotnikiem właśnie, tylko nie wiem w którym dywizjonie, nie wiem zupełnie, w Anglii i zrobił tą firmę, właściwie to chyba wszedł przez małżeństwo w tą firmę, rozkręcił tą firmę na 4 fajerki, no i właśnie syn, który jest w moim wieku, no był wdrażany i właśnie jak on przyjechał wtedy do Polski, ten syn, to właśnie z moim ojcem tłumaczył jemu, co on robi, bo mój ojciec mówi, co będziesz studiował. On mówi, że on jeszcze nie wie, co będzie studiował, bo firmę, najpierw musi się nauczyć firmę. Mój ojciec zupełnie nie rozumiał, o co chodzi. I teraz o co chodzi? Zaczyna działać w tej firmie jako bardzo młody chłopak. On miał wtedy chyba 16 lat, 17. On był jeszcze, no jak to się mówi, taki osesek. I
już tam przyglądał się, jak ta firma, już uczył się wszystkich tych zawodów, więc on uczył się dużo wcześniej tych wszystkich tam w tej firmie występował. To była jakaś fabryka. I to, co wiem, do tej pory bardzo dobrze prosperuje, bo tam kiedyś rozmawialiśmy, mnie się wydaje, że to jest ta firma, no ale nieistotne. I jego wprowadzano pomału. Czy on zaczął studiować? Nie wiem. Do tej pory już nie był. Mój ojciec już nie żyje. Nie mam jak sprawdzić. Podejrzewam, że on tutaj w życiu nie przyjedzie, dlatego że cała rodzina jego, znaczy jego matka wyjechała do Anglii, bo ją zabrał syn. Ojciec zginął, to co pamiętam, i się skończyło tutaj w Polsce. Cała rodzina jego to była tylko ta matka, bo on był chyba jedynakiem, jeżeli się nie mylę. No i tak się kończy. Ale daje przykład, jak to jest. I czy takie są możliwości? Oczywiście, że dzisiaj są możliwości. Znam takie sytuacje, że są te firmy wielopokoleniowe, najbardziej gdzieś właśnie w tej, nazwijmy to brutalnie, trzeciej Polsce. Ta, która głosowała na pana, który został prezydentem, który zostanie prezydentem. Ta cała ściana tam, gdzie są prawdziwi Polacy. I oni właśnie potrzebują tego. Potrzebują tego, żeby ta ich ziemia była ich ziemią, bo są rolnikami. A to też jest przemysł, bo to produkuje się żywność i to jest bardzo ciężki przemysł. My to nazywamy rolnictwem, ale dzisiaj już to rolnictwo no, troszeczkę zmienia się. Nie chodzi o konkurencję, tylko no widzicie, co się robi. Nie można wypalać łąk, czy tych, a to jest wielki błąd. To jest wielki błąd. Dlatego, że ci, którzy znają trójpolówkę, którzy się uczyli w ogóle o trójpolówce, a trzeba umieć nawodnić tą ziemię, a nawodnić tą ziemię tylko i wyłącznie zrobimy w ten sposób, że dołożymy tego węgla, tak, tego akurat z tej spalonej słomy, która jest już i tak, bo tak to ona będzie 3 albo 5 lat się rozkładać. A jeżeli w tej chwili jest ta technologia tak zwanego nieruszania gleby, tylko zupełnie innego, to co Amerykanie wprowadzili i oni inaczej to produkują, no to już zupełnie inaczej się to robi. I w Stanach Zjednoczonych oczywiście, że wykorzystuje się te wszystkie odpady do własnych elektrowni czy jeszcze czegoś, ale u nas nie wolno zrobić tam tego dwutlenku węgla, tak? Więc ten pelet, na przykład, jeżeli byśmy chcieli zrobić z jakiejś kukurydzy czy z czegokolwiek, automatycznie jest to likwidowane. Czy mając sad, ścinając te końcówki drzewa, gdzie byśmy mogli sobie opalać, w ten sposób jesteśmy nieekologiczni. No przecież to jest szczyt szczytów, no ale w założeniu pokazuje, jak to jest, te negatywne strony właśnie lwa, bo przecież ja chcę mieć sobie dobrze. Jeżeli produkuję sobie na przykład w swoim sadzie te gałązki i wycinam te drzewa, te wszystkie, no to jest przecież materiał, który mogę wykorzystać u siebie w gospodarstwie i podgrzać i potem ten popiół rozsypać, który jest bardzo ważny do wegetacji. No więc to jest to zaprzeczenie zaprzeczenia w zaprzeczeniu. To jest właśnie ta nieumiejętność gospodarowania. To, co pokazuje dzisiaj, no co tu ukrywać, ale szlachetna Unia. Unia zupełnie, bo dorwały się osoby z kategorii B. Bardzo brzydkie, bardzo niedobre. I to są po prostu kategorie, to nie jest kategoria A. Kategorię A zniszczono i gdzie? W Ostaszkowie. I nie tylko. Kategoria A, mimo że ma FON, ale to nie jest FON. To jest FON. No, to widać po fizjonomii, że to jest raczej kiedyś przodkowie, gdyby dobrze spojrzeć, to pewnie mopa trzymali.
no i wiadro. A ponieważ, jak to się mówi, żenidło odrosło tak po śmierci jakiejś tam pani, bo pani zmarła, no to się brało jakąś, no i potem mamy takie ancymonki. No, taka jest prawda, no przepraszam, a nie róbmy, bo jeżeli robimy klasę rządzącą i my wybieramy kogoś, to dzisiaj poprzez różne ruchy, po pierwsze przez ten, tak jak mamy Polskę A i B, wczoraj żeśmy rozmawiali na ten temat, że to są ci, którzy jesteśmy rodowici i ci, którzy przyszli, no i a także przez przemieszczanie, a także przez inne, tracimy tak zwaną tożsamość, nie wiemy kto jest kto, no i dzisiaj mamy dokładne przykłady, czy przyjdzie na to zaprzysiężenie, czy nie przyjdzie na to zaprzysiężenie. To nie jest tylko zaprzysiężenie, bo jeszcze okazało się, że to jest. I teraz bardzo proszę Państwa o to, żebyście zwracali uwagę, zapisywali mi te daty, bo będziemy sobie robić przez kilka dni te daty, ale datę, numer 1 data to właśnie tego zaprzysiężenia, ale potem wejścia do kościoła. Potem ja nie wiem, jak będzie wyglądać ta msza, czy to będzie tak jak małżeńska msza. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ja sobie tego nie umiem wyobrazić, bo tak w Stanach Zjednoczonych czy w Anglii, tak, siedzą sobie w tej pierwszej ławce, tak, małżeństwo, siedzą, odprawia się tam msza, potem jest przyjęcie tego opłatka, więc czas tego opłatka, czy tam czegokolwiek, co jest najważniejsze, zapisywać to, bo to z tego stworzymy dopiero jakąś interpretację przyszłości. Bo teraz trzeba rozegrać tą duchową stronę, którą pamiętacie, jak Oleksy leżał na Jasnej Górze, a Tusk leżał w Gnieźnie. Tak. No więc macie dokładnie teraz i teraz weźcie, zobaczcie, co zrobił pan kardynał tutaj łódzki i powiedział, że kochajcie tych nawiedzonych. No przepraszam bardzo, jak ja mam to interpretować? Ja się zgadzam. Jeżeli będziemy ściągać koptystów, jeżeli będziemy chrześcijan ściągać, to za wszelką cenę. Ale niech to będą chrześcijanie. Obojętnie jakiego rytu, czy to koptyści, czy tam jeszcze jakkolwiek, w porządku ich koniecznie. Koniecznie. Ormian, nie Ormian, ale nie. Tutaj się sprowadza to, co jest sortem najbardziej przesianym. To jest coś, co w ogóle nie nadaje się do niczego. To jest duże i głupie. On nie wie, przecież słuchajcie, był taki moment, że ponieważ ja pracowałem w tym internacie i do nas przychodzili z tego Babel, wieży Babel. To jest taki ośrodek dla przyjeżdżających z innych krajów i tutaj uczą się polskiego. Więc mnie opowiadał ten jeden z koordynatorów, czyli takich rodzaj wychowawcy. Znaczy, ja też byłem koordynatorem wtedy. No i on opowiadał, że mówi, słuchaj, oni nie wiedzą, co to jest toaleta. Oni nie mają toalety. I mówi, słuchaj, ja wchodzę, a on myje głowę w muszli klozetowej. Bo tutaj zorientował się, że jak się naciśnie, to woda leci. I on trzymał to strzelało, a wsadzał głowę tam i to. Zresztą macie na filmie taki jak ma tam talerze myje, taki mały chłopiec, to naciska i ten talerz jest umyty i stawia i następne, i że to jest pralka automatyczna. W sumie bardzo dobry pomysł. Jeżeli to jest świeże, to jakieś takie urządzenie, które się tak zrobi i będzie tak, i nawet nie będzie nawet to, ale nie używane do spraw bardzo czystych, no to wszystko ok. Wszystko w porządku. I teraz my dostajemy takie egzemplarze i mamy teraz być ulegli.
I tu właśnie trzeba pokazać swoją lwiastość. Ryknąć tak, żeby ten Niemiec opadł na kolana, raz wreszcie, tak jak w hołdzie pruskim, bo udało, to nie jest raz, to nie jest raz, kilkanaście razy się to udało. Między innymi ostatnim momentem, który znacie wszyscy, to jest pan Cejrowski na tym długim targu, kiedy on rozmawia z tym Niemcem, który macie na YouTubie. To jest pokazanie Niemcowi, gdzie jest jego miejsce. To jest pokazanie na Westerplatte przez pana Żołnika niepodanie ręki tym draniom. To jest pokazanie wielu aspektów i pamiętajcie o tym, najbardziej apeluję do tych osób, którzy mają niemieckie pochodzenie. I oni powinni przede wszystkim trzymać ten ryt szlachetności polskiej, bo jesteście tutaj urodzeni, jesteście stąd, jesteście szlachetną grupą, która tutaj przeżyła i nie opuściła tego kraju. Dlaczego? Dlatego, że staliście się Polakami, ale macie korzenie niemieckie. To walić tych wszystkich Niemców tym bardziej. I najbardziej się chwalić tym, że jesteście Niemcami. To jest umiejętność dopiero. To, co robią Ślązacy, to, co robią Górale, których szkaluje się, że oni wstąpili, bo Hitler sobie wymyślił, że zrobi sobie góralskie SS. A Górale, oczywiście, że jeden Góral był, ale tylko jeden łobuz. A to samo jest z Kaszubami, ale nie wszyscy, niektórzy Kaszubi właśnie. A to już wam mówiłem o tych macewach. Jak pojedziecie, to tam obróćcie i zobaczcie, co z tamtej drugiej strony jest, w jakim języku jest napisane. Jedźcie na te Kaszuby. Tutaj kolega z Kaszub jest i żeśmy rozmawiali. On mówi, tak, Ryśko, tak jest, tak, to prawda. I sam żyje w tym środowisku, można dostać białej gorączki. Bo po pierwsze plan Wisła, to jest ta Polska, która mąci, bo oni nigdy nie będą po tej stronie, której my jesteśmy i cały czas będą, i tutaj ta lwiastość musi z nas dokładnie wyjść i miejmy nadzieję, że to jest kierunek dobry, że to jest bardzo dobry kierunek. Przykro mi, ale taka jest prawda. Ja teraz się przyjrzę, co wy tutaj napisaliście. Słuchaj, nie czytam. Tutaj Krystian, rzadko czytam. Nie, w ogóle nie czytam. Wiesz, czytam od czasu do czasu, mam swój jakby temat i ten temat rozprowadzam do dlaczego. Zaraz ci wytłumaczę. Jeżeli jest temat, którego tematu nie podaję w trakcie, albo jest w tytule, albo nie, albo jest różnie to robię. To w zależności od czego. Dlaczego? Dlatego, że przygotowuję się do Offsetki TV, czyli takiej telewizji internetowej. Chcę tą telewizję poprowadzić bardzo dobrze. I wzorem dla mnie, znowu zapomnę, jak się nazywa ten człowiek, zapomniałem, jak on się nazywa. On prowadzi takie programy historyczne, filmiki. I kiedyś mój kolega z telewizji przyjechali na plan robić tam jakąś, wiesz, scenę. No i przyjechali z wozem transmisyjnym, oczywiście, mikrofony, rozstawianie świateł, to, tamto, o 10, ekipa, 6 osób przyjeżdża tutaj, oczywiście zaczynają tutaj opowiadać, to, tamto, o 10. Minęło ponad 4 godziny. W międzyczasie przyjechał, to jest taki siwy pan, zawsze w kurtce takiej wojskowej, albo skórzanej, albo jakieś takie opowiada. Przyjechał, stanął w miejscu, wyszedł ten kamerzysta, po prostu stanął tak, on tylko dzień dobry Państwu to i przez 45 minut zrobili cały program i poszli. I zrobili. A ci z taką, i oni tylko we dwójkę, bez żadnych świateł, bez niczego, bez to. I to było dla mnie jakby, wiesz, kiedy już miałem swoje programy w telewizji,
I to wszystko, i tak się zacząłem zastanawiać. I najbardziej reżyser, który mnie prowadził, który dzisiaj jest jednym z najlepszych wykładowców zresztą w szkołach filmowych, zarówno jak i łódzkiej, tak i warszawskiej i krakowskiej jeszcze. Chyba tak. Dawno żeśmy się nie widzieli. I on do mnie powiedział tak: słuchaj, lubi cię Szkiełko i poprowadzę cię, tylko spokojnie, bo jesteś świetna. I koleżanka, znaczy to nie koleżanka, tylko osoba, którą poznałem poprzez właśnie znajomość astrologii, bo stawiałem jej kosmogram i pomagałem jej. Ona w tej chwili już mieszka zupełnie gdzie indziej, a była coś taką osobą, która ustawiała u nas prezydenta. Dokładnie, jeżeli pamiętasz, możesz znać, nie znać, ale w Łodzi był szefem miasta Łodzi, czy prezydentem miasta Łodzi był pan Kropiwnicki. I to właśnie była jego taka najbliższa współpracownica. I właśnie ona była od wizerunku. I ona, oglądając mnie w programie, ja dostając płytkę od chłopaków, znaczy ten film, wkładałem sobie tą płytkę, rozumiesz, i ona opowiadała, ponieważ miała doskonałą pamięć, w którym momencie ja zrobiłem błąd. Jaki? No i nauczyłem się. A oprócz tego był jeszcze ten kolega w Warszawie, który nie oglądał tego programu, bo to jest telewizja regionalna, tylko Łódź, Toja. I tylko w tym miejscu, chociaż nieprawda, że Toja, bo ona jeszcze mieli gdzieś w Stanach Zjednoczonych, jeszcze mieli pod rosyjską granicą, jeszcze jakieś miejsca. Sporo było tej Toi. W Warszawie też i pewne osiedle jest Toja. Ma. Także tutaj wiesz, na tej zasadzie. I na tej zasadzie chciałem poprowadzić tą offsetkę już bardzo dawno, bo 11 lat temu, jak nas po prostu zlikwidowano w tej telewizji. Poprzez, nie chcę mówić jakie, ale zagrania bardzo brzydkie, zagrania jednej z koleżanek, która mówi, że jest astrologiem, może na pewno jest, jest w jakimś stopniu, ale nie korzysta z tej astrologii, tylko miesza tam jakieś style. W porządku, wolno jej robić co chce. I przez nią, ponieważ zaczęła zagarniać nasze programy, wiesz, ja miałem wtedy, nie pamiętam ile, czy 1,5 godziny, czy ileś, bardzo ładnie to szło, bo miałem 5 osób na dzień, wiesz, w programie, 5 osób robiłem. To było kompendium, można było porównać sobie z każdym. I potem jak to się zlikwidowało, to już byłem tutaj na YouTubie. I na YouTubie rozpocząłem, ale wiesz, nie mogłem się kontaktować. Takich rzeczy nie było. Nie było na YouTubie. Było na YouTubie tylko kamerka, mogłem film puścić i nic więcej. Absolutnie na żywo nie było żadnych rzeczy. I potem na żywo rozpocząłem tą zagadkę. Kupiłem taką maszynkę jakąś włoską, no i ona się spaliła. I to była próba offsetka. Jak tutaj wejdziesz, to znajdziesz próbę offsetkę. Próba offsetka już była świetnie, była dziewczyna, wspaniała dziewczyna, która pomagała mnie, zresztą moja także, wiesz, kiedyś jej tam robiłem horoskop i dzięki mnie skończyła studia, fantastyczna, zresztą bardzo ładna dziewczyna. Tutaj bardzo źle wypadła, tutaj ten program bardzo źle wypadł, dlatego że robiliśmy to na radiowym sprzęcie, czyli na telefonie. Nie wiedziałem o tym, bo gdybym zrobił próbę, to bym chyba inaczej zrobił. I potem czekałem na kabel, wiesz, który. Chciałem światłowód, bo światłowód ma 50/50, jeżeli się orientujesz, co to znaczy. 50 to już jest wystarczająco. I w międzyczasie okazało się, że Toja, w której jestem, tutaj, bo ten internet, który ja tutaj robię, przekaz, robię przez Tojowski. I on jest na przeplocie. Przeplot to jest taki specyficzny układ w kamerach, czyli
Nie masz pełnej klatki pokazane, tylko pół klatki, pół klatki. I te klatki chodzą w ten sposób. I dlatego ty widzisz raz, nie widzisz tego, bo wzrok tego nie wykazuje, ale widać. I oni jeszcze zrobili jeszcze jeden sposób, tak, że prawie mają, uzyskali bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, bo doszli do 60 do 52, co normalnie na miedzi, na kablu miedzianym się nie udaje, ale w tym momencie tak, im się udało. Zresztą to są wspaniali elektronicy i informatycy doskonali w to, i jest taka grupa tam zebrana i naprawdę ten jeden z tych ludzi, którzy zajmuje się tym wszystkim, jest jednym chyba z najlepszych w Polsce. Zresztą większość telewizji, jakie masz kablowe, chociażby Szczecinek, czy Włocławek, czy wszystko, oni chodzą na TOI. Weź zwróć uwagę, że TOJA ma swoją telewizję. Inne sieci kablowe nie mają tego. Nie mają, po prostu nie stać ich. A to jest taki dziwny przypadek. Zresztą Silesia ma, ale Silesia nie jest stacją kablową, jest stacją satelitarną. I kablową też, oczywiście, że tak. To jest druga i one konkurują. Silesia bardziej konkuruje z TVN-em krakowskim. Silesia, bo ona walczy, zresztą Silesia to jest ogromna, bo oni całe Niemcy obsługują. I to jest, oni sięgają bardzo daleko, oni aż do Szwajcarii. Tam, gdzie są Polacy, bardzo daleko sięgają, naprawdę, to jest fantastyczne. Zresztą tam też byłem, ale to jest inny. I dlatego też, wiesz, dopóki nie będę miał tego, znaczy to już lada moment i szlifuję, dopóki nie będzie telefon na dole i nie będziemy mogli rozmawiać i nie posadzę tutaj człowieka, który, wiesz, których już, jak to się mówi, mam. I to są właśnie mikrofony, które będę mógł jemu powstawić w klapę. Ja sobie drugi mikrofon, takich kompletów już mam 2, czyli 4 osoby tutaj będą mogły, czyli 3 osoby zaproszone. I będziesz mógł zadzwonić, dopóty tego nie zrobię. Rozumiesz? Zrobię to oczywiście, że zrobię najpierw próby sam z sobą, oczywiście, że tak, ale widzisz, to jest taka sytuacja, że wtedy rozmawiamy, jesteśmy na żywo. Kiedy ja mam czytać to i mam to przeglądać, to wiesz ile czasu minie? A broń Panie Boże, jak jeszcze osoby podadzą. Kiedy jestem na żywo, to ja mogę wyhamować tą osobę, mogę z nią zupełnie inaczej korespondować. A w tej chwili to jest zwykła po prostu reklama siebie i co potrafi astrologia. I astrologizuje, czyli astrologizuje chyba jako, wiesz, dlaczego wpadłem, znaczy ja nie wpadłem na ten pomysł. Jest taka dziewczyna, nie wiem ile ona ma, chyba ze 30 parę lat. Ona ma na takim kabelku mikrofon, tylko bez tej gąbeczki. I ona stoi, jest Angielką, chyba Angielką albo Amerykanką, bo mówi po angielsku. I ona dzień w dzień stoi, bo oglądałem, słuchaj, ja oglądam już od 20 paru lat, tak mam internet, wszystkich astrologów, powiedzmy, że na świecie, jak oni prowadzą te programy, i nikt mnie się nie podobał, tylko ona, wyłącznie. Jest świetna taka dziewczyna z Turcji, ona ma bardzo taki męski głos, fantastycznie prowadzi to, przepięknie. I ona jest zapraszana, w ogóle ona jest taka teatralna i dobrze mówi, fantastycznie mówi. Jest w Indiach, od groma tych Hindusów jest i niektórzy są, ale tylko ona mnie odpowiada. Taką mniej więcej też narrację jak ona i podejrzewam, że też ukradł od niej to, ma Gibaszewski. Gibaszewski też mówi w plenerze i też tak z kabelkiem i przed kamerką stoi i ta kamerka tak stoi martwo i on tam sobie tam porusza i pokazuje coś tam i ona też jest taka martwa i ona też prowadzi, wiesz, ja nie wiem ile, bo ja mam naprawdę bardzo dużo filmów. Ja nie wiem ile ja mam w plenerze, bo nie liczę tego ile w plenerze. Na żywo to jest teraz.
bo tych filmów no, to już jest tam naprawdę bardzo dużo, to możesz sobie wejść w tą moją czołówkę tutaj na YouTubie. Była Asborowiecki.net, była taka strona, lecz ją zhakowano. Ukraińcy mi zhakowali i od tej pory nie dotknęłem jej. Znaczy, czy ja ją powtórzę? Nie wiem, czy to już warto, wiesz, wracać do tego. Prawdopodobnie zmienię inny układ albo stworzę, jeszcze chcę inaczej to zrobić. Bo jednak ekspansję, którą chcę wprowadzić tutaj na YouTubie i właśnie tutaj przez offsetkę, nie chcę tracić tego, co zrobiłem tutaj jako Asborowiecki.net, bo chciałbym to zostawić, ale zostawić jakoś tak inaczej i wiesz, w jakimś takim innym aplauzie. Zresztą YouTube jest dla mnie jedynym właściwie źródłem utrzymania tutaj wizji. Nie wiem, czy nie przejdę na ten Buy, czy tam coś tam jeszcze. Chciałem przejść na Vimeo z tym, że to trzeba opłacać. Tam jest dobra opcja, ale jest lekko drogawa. I nie wiem, czy nie przejdę. Zobaczymy. To będzie zależało od Dawida, będzie zależało od Darka, będzie zależało jeszcze od no i kolegi, właściwie kolegi jak kolegi. W rodzinie jest, czy w rodzinie jesteśmy, także to nie można powiedzieć, no kuzyn. I od tych 4 osób, znaczy 3 plus ja, ale także jeszcze będzie o zależności jak. Też nie chcę zrobić coś takiego, że jeszcze jest szansa, jeszcze jedna, że poprowadzę jeszcze inne rzeczy. I to wszystko zepnę w offsetkę TV i ta offsetka ruszy. Ja też nie używam, wiesz, taki, że program astrologiczny, że no był Asborowiecki.net, czy Ascendant, tak? Borowiecki, bo chciałem, wiesz, nie chcę mieć astrolog, bo wszyscy ci, którzy zrobili tamte filmy astrologiczne, to, tamto, owo 10, padli. Padli, nie ma ich. Nie wytrzymali tempa. Przecież tak, jak ja rozpoczynało moich 5 kolegów. Nikt się nie utrzymał z nich. Jak oni powiedzieli, Ryszard, ty słaby jesteś, to tamto, bo ja faktycznie miałem słabą bardzo kamerę, taką internetową, takie, to lepiej nie mówić, to wyglądało strasznie. Ja się namordowałem, żarówki to miałem takie, bo ja się pytałem w to i słuchajcie, co jest, że oni mówią, skup sobie taką kamerkę, to, no i wreszcie weszła ta kamera, nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała. Dziwne. Logitech. Logitech, nareszcie taka dobra, ta pierwsza Logitech i na tym Logitechu budowałem właściwie większość jest, tylko kilkanaście jest tam tych nie na Logitechu. Pierwszych takich filmów, które są strasznie archaiczne. Ale ja je bardzo sobie cenię, mimo że one są tak zarysowane i to, bo wybierałem tematy. I potem, wiesz, pomału. I do momentu, kiedy zbudowałem właściwie kategorie, wiesz, baran, byk, bliźnięta i po kolei. Jak już to zbudowałem i uważam, że tam więcej nie potrzeba, bo ktoś sobie może nacisnąć i zobaczyć o lwie, może sobie nacisnąć, zobaczyć co. Zresztą wchodzą osoby na te filmy. Na niektóre jest tam, ojejku, naprawdę bardzo dużo wyświetleń. Na niektórych jest 7 000, na niektórych jest jeszcze więcej. Ja nie narzekam na to, tylko wiesz, to musi upłynąć czas, ponieważ ja żadnej ekspansji nie prowadzę. Że wiesz, astrolog, że to, że tamto, że po pierwsze, można wykupić sobie lejciki, można wykupić sobie subskrybentów, można wykupić sobie coś tam. Oczywiście, że to po co? Nie, uważam, że na spokojnie, tak jak mówię, i tutaj już są osoby od 10 lat te same. I co najciekawsze, że te osoby, które po raz pierwszy tam, wiesz, nawet, tam bardzo dawno temu, do tej pory są.
I z niektórymi mam kontakt normalnie telefoniczny, raz na pół roku czy raz na rok sobie rozmawiamy, bardzo miło. Zresztą wiesz, ja na ogół mam dobrą pamięć przez astrologię. Ja nie pamiętam, jak ktoś mówi, chociaż czasami tak, ale jak zmieniam telefon, to głos się zmienia i nie potrafię. Ale ja od tego momentu mam tylko 2 telefony. Od tego momentu przypuśćmy 14 lat. To mam 2 telefony. To jest mój drugi telefon, który posiadam, bo wcześniej miałem taką, nie wiem, to Nokia chyba była jakaś. I ta Nokia jest do tej pory, tylko chodzi o co? Rozpoczęły się obrazy. Jak się, wiesz, tam nie było obrazków. To była taka długa, biznesowa Nokia, taka, wiesz, tam było wszystko, ale żeby zobaczyć, czy w ogóle zastosować ten aparat, kompletna bzdura. Ja i tą Nokię jeszcze mam gdzieś. Taka srebrna metalowa. No i na tym to polega. I w tej chwili, dopóki nie będzie na żywo, absolutnie mnie ta strona nie interesuje.